Siemanko! Siemanko. Pozdrowienia z drugiego dnia naszych wakacji w Afryce, yo! Nie no, powiem wam tak, robimy tu swoją robotę oczywiście, nagrywamy, pokazujemy, robimy materiały, ale też czujemy, że odpoczywamy. No, a wiecie jak nam tego trzeba było? O, bardzo. Ja odkąd wyjechałem z Tajlandii, chociaż Tajlandii też za bardzo nie miałem czasu na to, ale naprawdę W czuję... Tajlandii to miałeś zapierdziel. No, naprawdę tutaj się czuję, jakbym trochę sobie odpoczywał i to jest świetne, bo to jest fajne ładowanie baterii. No tak się czujemy na holidayu. Dosłownie. Na holidayu. Idziemy właśnie teraz zobaczyć główne miejsce, gdzie jest Tak. plaża. Ta, gdzie my się zatrzymaliśmy. Hello. Która się nazywa Diani Beach. Ona jest bardzo długa, bardzo, bardzo długa. Idziemy zobaczyć, jak to... O, tutaj jest odpływ teraz. A, no. Będzie Ale trzeba zobaczymy jak wygląda. Zobaczymy, no może jak tutaj będzie tak wesoło, to przyjedziemy tu też później, bo u nas w hotelu jest świetnie. Naprawdę nie ma No. kompletnie na co narzekać, wszystko jest co trzeba. No ale wiecie, no też jak się Zobaczyć jest, to trzeba sobie. zobaczyć więcej, a my jesteśmy tacy, że my na dupie nie potrafimy usiedzieć, także fajnie jest popatrzeć wszystko dookoła, co tu się Ale znajduje. tu jest pięknie i pokaż drugą stronę. No. No ale tutaj jest, tu widać mocno przypływ. U nas tylko prawie wokół... A, bierzemy tą łódkę na tą wysepkę, popłyniemy, co? Możemy, no. Dobra, to zrobimy to teraz, tylko się przybierzemy w stroje. Weźmiemy drona i polatamy tam. Jest taka wysepka, wystaje, jak się robi odpływ, to wystaje taka piękna wysepka. Ale to już? O tej porze już wystaje, tak? No jak jest taki odpływ, to na pewno. Tutaj jakoś tak więcej Tu się to jest wydaje. straszny odpływ. Ale piasek biały. No, to jest Ja. petarda. Hello. Ojeju, nie no, tu jest okropny odpływ. No i mogliście zobaczyć wyspę bez stracenia 100 zł, żeby tam dopłynąć, bo chcieli 100 zł za 2 osoby. Za dużo tam ludzi jest, bez sensu tam jechać, musimy gdzieś tutaj płacić. Będziemy myśleć, co dalej robić z tym pięknym dniem. Oczywiście chwilę sobie chcemy odpocząć, ale później trzeba gdzieś pojechać coś zobaczyć. Prawdopodobnie pojedziemy do Mombasy, ale jeszcze nie wiadomo, czas pokaże. Niesamowicie. Kenia dla mnie naprawdę tak totalnie na plus. Nie spodziewałem się, serio. A jest naprawdę świetnie. Super. Na pewno będę polecał ten kierunek. Ale porobimy spoty, filmy, wszystko. Tam z tyłu Masajowie. Powiedzcie, że nie. No nie da się. Nie da się tego powiedzieć. To jest tak rajskie miejsce. I jeszcze dobre jest to, że my jesteśmy poza sezonem. Właśnie to chciałam I tu powiedzieć. nie ma ludzi. Tak, Praktycznie właśnie. jest parę osób tylko. To jest ogromny plus, my tu jesteśmy sami. Patrzcie jak to wygląda. Tu parę osób. Nikogo. To Masajowie to się nie liczy, bo nie sprzedają. Czyli oni są tu zawsze. Mamy wszystko dla siebie. Czadowo. Jak mi się tu cieszy, Buzia, to sobie nawet nie wyobrażacie. Wczoraj miałem tam dla was coś ciekawego. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, wejdźcie albo w odcinek, no znaczy najlepiej, żebyście go zobaczyli, o co chodzi dokładnie. Można otrzymać ręcznik z podróży wojownika, który robię razem z Extreme Hobby, z tej nowej kolekcji, którą bardzo serdecznie polecam. Wejdźcie, zobaczcie film, wejdźcie dodatkowo też na Facebooka Podróże Wojownika i tam zobaczycie. Zapraszam serdecznie. Może się przydać na wakacje i nie tylko. Jedziemy właśnie do Mombasy na spotkanie. Bardzo ciekawe. Z Polką, która tutaj mieszka od wielu lat, prowadzi tu interesy. Teraz za chwilę usłyszycie fajnych parę detali. Powiem wam, że
poza tymi miejscami, które są oczywiście piękne, czyli safari i te miejsca, gdzie są plaże ładne, to reszta Kenii to mocno tu jest serio. Śmieci, krowy, domy z blachy. A jakbyście w Indiach byli. Przed chwilą dojechaliśmy przez taki śmietnik, że to możecie zobaczyć. Przy drodze wszędzie syf. Szczerze mówiąc, jesteśmy naprawdę zachwyceni tym, co tutaj zobaczyliśmy jak na razie, to co przeżywamy, tym co przeżywamy dokładnie, ale trzeba się przygotować też na wiele więcej. Pamiętajcie, jeśli tu przyjeżdżacie do Kenii, to nie wszędzie jest kolorowo. Kenia zdecydowanie ma dwie strony, tą piękną, fajną i tak dalej, przyrodę piękną i safari i wszystko, no ale też tą biedną, w której ludzie żyją bardzo, bardzo źle. I śmietnik oczywiście. Tego też nie brakuje. No i teraz, żeby się przeprawić, trzeba wjechać na prom. Nie zrozumiem, dlaczego oni nie mają tu mostu. Powiem wam, że to co myślałem, że w Indiach się dzieje, że brają i tak dalej, okaleczają albo coś, to się chyba dzieje tutaj. Jesteśmy na jednym skrzyżowaniu i tak, dwóch na wózkach. Jedna prowadzi ślepą kobietę, jeden gościu bez ręki, jeden z kulami i jeszcze ktoś, 6 przy jednym tutaj tylko wyjeździe na skrzyżowaniu i do każdego samochodu podchodzą i żeby dać. No masakra, powiem wam, że ja myślałam, że w Indiach jest ten problem, ale tutaj to jest po prostu... No tutaj jest dużo, dużo gorzej. A Kenia i tak jest bardzo mocno pewnie, dużo bardziej ogarnięta pod tym względem, że tu turyści przyjeżdżają niż inne kraje afrykańskie. Ale może właśnie dlatego tego jest tutaj więcej, wiesz? Może i tu tak, jest, no. To jest dużo turystów, chociaż tak jak teraz patrzymy gdzieś, tak to nie widać za bardzo białych ludzi. No, prawie w ogóle nie widać. W ogóle nie widać, no. Tam w tym Diani tak, ale tu w Mombasie no, w Mombasie w ogóle. No, jeszcze kolejny idzie teraz o kulach bez nogi, ale kurde, masakra. A wiecie jak oni podchodzą do naszego auta i stoją, pukają w szybę i stoją. To nie jest stoją. tak jak w innych krajach się spotykaliśmy, że po prostu podejdą, zapytają, powiesz nie, no to coś tam jeszcze powiedzą, ale odchodzą. Tylko tu jest naprawdę bardzo takie natarczywe. No, bardzo, bardzo. Przyjechaliśmy do takiego ładnego miejsca na wybrzeżu i jesteśmy tu umówieni z panią Iwoną, żeby trochę porozmawiać, jak wygląda tutaj życie. Hello. Dobra, no to siemano, jest ze mną Iwona i Sufian. Cześć. Iwona, ile lat już mieszkasz tutaj w Kenii? Słuchajcie, prawie już 20 lat. Jak się znalazłaś? Jak 20 lat temu tutaj wyglądało? Bo na pewno się masa rzeczy zmieniła. Powiem szczerze tak, porównując 20 lat wstecz a teraz, no na pewno duże zmiany, ale na dobre. Troszeczkę inaczej Kenia wyglądała 20 lat wstecz, teraz powiem szczerze, że naprawdę fajnie się rozwija, super tutaj się mieszka, fajnie się organizuje wycieczki właśnie na safari, na wyjazdy, bardzo się teraz rozwina w kształcie właśnie tutaj wyjazdów, jeżeli chodzi. A jak się znalazłam tutaj, powiem szczerze, ja zawsze się śmieję, że przyjechałam na miesiąc miodowy i zostałam 20 lat, bo tak się złożyło, że akurat mojego męża poznałam w Anglii, w Londynie. No i przyjechaliśmy sobie tutaj praktycznie na 3 miesiące, no i zostaliśmy prawie 20 lat, także... Tak. Ale Sufian jest typowo stąd, tak? Tak, Sufian pochodzi, w sumie oryginalnie pochodzi z Indii, ale urodzony już tutaj jest w Kenii. Tak? Okej. Dobra, co tutaj robisz? Czym się ogólnie zajmujesz? Razem z mężem prowadzimy firmę, która się nazywa Tropical Adventure Safaris. Organizujemy wycieczki fakultatywne, safari, ale najbardziej wszędzie wszyscy jednak znają mnie z imienia i nazwiska, więc nieraz jak ktoś na przykład zapytuje się Tropical Adventure Safari, nie do końca kojarzą mnie z tą firmą. Więc zazwyczaj jeżeli ktoś szuka safari, to wszyscy wiedzą, że Iwona Góra. No. Tak, to jest safari właśnie. Albo Pani Iwona. Pani Iwona, tak. Właśnie to wam powiem, skąd w ogóle my tutaj się razem wzięliśmy. Ja na kanale zapytałem moich widzów, na Instagramie w sumie,
żeby mi polecili kogoś typowo z Kenii, bo się chcemy z kimś spotkać, co tutaj robić i tak dalej. I naprawdę tyle osób mi od razu napisało: Pani Iwona, Pani Iwona, Pani Iwona. Mówimy, dobra, najlepsza osoba do tego właśnie, żeby Wam opowiedzieć, jak tutaj się... W ogóle powiedz, jak tu się żyje. Jak możesz porównać to? No wiadomo, mieszkałeś wcześniej w Anglii, nagle zmiana na Afrykę. Jaką widziałaś różnicę w tym wszystkim? Jakieś totalnie inaczej? Czy szybko się tu odnalazłaś? Powiem Wam szczerze, że no potrzebowałam chwili, żeby tutaj się zaaklimatyzować. No wiadomo, Afryki nie można porównać z Europą. W Europie życie wygląda całkiem inaczej. Tutaj życie jest bardziej spokojne. To, co mnie tutaj najbardziej urzekło, to właśnie ludzie, ich otwartość, ich serdeczność, uśmiech na twarzy, zawsze pomocni, radośni. To najbardziej mnie to urzekło. Takie życie tak zwane pole, czyli wszystko właśnie tak chciałem powiedzieć. Tak, powoli tutaj, więc do tego trzeba się przyzwyczaić, bo wszystko naprawdę jest zawsze odkładane na jutro, na później, ale ma to coś dobrego w sobie. Tak. Ludzie się tak nie stresują, ja się tak nie stresuję, żyje mi się tutaj bardzo komfortowo, bardzo relaksująco. Mam czas dla siebie, dla pracy, dla rodziny, więc to da się tutaj bardzo fajnie pogodzić. No dobra, cały czas mieszkacie tutaj, czy mieszkaliście wcześniej gdzieś indziej? Mieszkamy na stałe w Nairobi, ale w sezonie jesteśmy w Mombasie. Prowadzimy swoje biuro, mamy 2 biura, jedno mamy na wybrzeżu Diani, a drugie biuro mamy w Nairobi, więc praktycznie poza sezonem jesteśmy w Nairobi, bo w Nairobi również organizujemy wyjazdy. Zazwyczaj tutaj w sezonie od października do kwietnia bardziej skupiamy się na Mombasie, bo mamy dużo klientów właśnie z Polski, których tutaj odbieramy, bo są czartery, które tutaj właśnie przylatują, a później po sezonie takim powiedzmy polskich turystów jesteśmy w Nairobi, więc tam organizujemy Masai Mara i już mamy praktycznie klientów z całego świata. Gdzie Wam się lepiej mieszka? Tutaj jednak na wybrzeżu, czy lepiej w stolicy? Chyba na wybrzeżu, ale w Nairobi też jest super, powiem szczerze. Są plusy i minusy na pewno, i życia tutaj, tak? Bo... Tak, no trochę szybciej, tak? A różnica temperatury chyba też jest, bo my tak my czuliśmy zdecydowanie, jak było w Nairobi, a przyjechaliśmy tutaj. W Nairobi jest chłodniej. Tak, no i to chyba 10 stopni nawet było tej różnicy, jak byliśmy teraz. No powiem, teraz jesteśmy w porze deszczowej, no mamy 2 pory roku tylko w Kenii, deszczową i tą suchą, taką gorącą właśnie, więc jak jest ta pora deszczowa, więc ten okres taki lipiec, no, powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień, w Nairobi jest bardzo zimno. Tak jak wspominasz, nawet temperatury do 10 stopni mogą spać. No tutaj na wybrzeżu tego się nie odczuje. Czyli jaki najlepszy okres polecasz, żeby przyjechać tutaj typowo do Kenii? Jeżeli połączyć na przykład safari i plażowanie, no to sugeruję okres od grudnia do kwietnia. I tutaj czyli właśnie do Mombasy. Czyli zima. nasza taka polska zima, a tutaj w Kenii właśnie jest takie typowe lato. A jeżeli na przykład wielka migracja, bo tutaj to jest Kenia z tego słynie właśnie z wielkiej migracji. Muszę zobaczyć, tak, muszę to zobaczyć po prostu. Koniecznie. No to wtedy to jest od czerwca do września, ale taki najbardziej właśnie ten czas, żeby tą migrację uchwycić, jest właśnie lipiec i sierpień. Więc no to tutaj już wtedy przyloty rejsowe i do Nairobi. A znasz dużo Polaków, no albo nie dużo, ale jakichkolwiek Polaków, którzy mieszkają tutaj też na stałe? Tak. Tak, znam kilka osób, które właśnie mieszkają i w Nairobi, i tutaj w Mombasie, więc... A koszty życia ogólnie są tutaj drogie? Powiem tak, w Nairobi zdecydowanie droższe, koszty życia, wynajmu mieszkania. Tutaj w Mombasie można naprawdę za fajne pieniądze sobie wynająć i mieszkanie i sobie tutaj żyć. Jakie to są mniej więcej widełki takie, jakby ktoś na przykład chciał sobie przyjechać na parę miesięcy tutaj pożyć, to jakie to są mniej więcej widełki, także wynająć sobie, przypuśćmy w Diani jakieś mieszkanie albo domek, i tu tak w Nairobi powiem szczerze, żeby w jakiejś takiej fajnej dzielnicy znaleźć coś takiego fajnego dla 2 osób powiedzmy, no to już trzeba mieć co najmniej te $1000 na sam wynajem. Między 700 a $1000. Tutaj podejrzewam, że jeżeli chodzi o Diani, Mombasę, między 500 a $700. O, czyli na wybrzeżu jest taniej niż... Taniej. Ale to też zależy od dzielnicy, bo też na przykład dzielnica Niali w Mombasie, no też są na przykład mieszkania, ale to już mówimy 3-pokojowe mieszkania, no to już musimy liczyć około $1000 za sam wynajem. Wtedy dochodzi jeszcze tam koszty utrzymania, rachunki, żywność, więc no nieraz nawet te powiedzmy $1500–1800 na miesiąc można fajnie sobie tutaj komfortowo w bardzo fajnej dzielnicy żyć. Do Polski czasem jeździcie? Jeździmy co roku. Czyli możesz mniej więcej porównać, jakie są ceny tam, a tutaj.
To Powiem jest szczerze, że przybliżone, czy... Mam wrażenie, że jest przybliżone, bo Przybliżone, życie, tak? życie w Kenii nie jest też takie tanie. No właśnie, to jest, przepraszam, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo wiele osób, jak sobie myśli Afryka, to każdy myśli, że tutaj jest bieda i to jest tanio. Afryka nie jest tania wcale. To się ludziom tak wydaje, że Afryka jest tania. Ja mam wielu kolegów, którzy podróżowali po Afryce i każdy mówi, że Afryka jest naprawdę droga. Żeby tutaj podróżować, to tu za wszystko się dużo płaci. No jest drogo, same przyloty nie są tanie, no już wracając na przykład do safari też nie są tanie. No, my płaciliśmy dość dużo. Ile płaciliśmy? 120, nie, po 80 od osoby. My mało płaciliśmy, bo my low season. No, ale nas koło $300 za dwóch i tak wyniosło, to i tak nie było jakoś Ale wiecie co, problemu. powiem Wam szczerze, ale warto. No jasne, że tak. Tak, Warto. ale warto. To, co zostanie po tym, pieniądze Tak. wrócą zawsze, a to, Tak, co zostanie, to nikt nam tego nie odbierze na Tak, pewno. no, marzenia trzeba spełniać, a jednym takim największym marzeniem, mam wrażenie, jest właśnie przyjazd do Kenii. To bo było naprawdę, Ali marzenie. Tak, bo tutaj naprawdę Kenia ma praktycznie wszystko. Od oceanu, po góry, po piękne krajobrazy, sawanny, cudowne zwierzęta, cudownych ludzi, więc naprawdę warto tu przyjechać. Wiesz, co nas zaskoczyło? Wiadomo, safari to safari, spotkasz te zwierzęta, ale my jechaliśmy normalnie drogą i nagle tak, jedna grupa żyraf, Tak. jedziemy dalej, tutaj zebry, zaraz tu coś innego, znowu kolejna grupa żyraf. Mówimy, no po prostu mamy safari przy drodze, po prostu na trasie, Powiem takie tak, safari. autostrada właśnie łącząca Nairobi i Mombasę, to na przykład można mieć takie mini safari, No. bo można zobaczyć i słonie, i zebry, i żyrafy właśnie, o których wspominasz, więc nie trzeba wjeżdżać do samego parku, żeby nieraz to uchwycić nawet na drodze. Tak, to jest naprawdę. właśnie urok Afryki. No, to jest, tutaj właśnie Kenia to dla mnie jest taka Afryka, jak sobie człowiek wyobrazi, że po prostu te zwierzęta są wszędzie, no to my tutaj Tak. tego doświadczyliśmy i to było dla nas niesamowite. I dodatkowo przyjechaliśmy później na wybrzeże. Ja naprawdę takich plaż i takiej wody ja się w ogóle nie spodziewałem, bo my naprawdę tu przyjechaliśmy nieprzygotowani. My tak podróżujemy, że czasem po prostu my nawet nie sprawdzamy co jest, lecimy i dopiero na miejscu. Tak najfajniej się podróżuje, Ale powiem zdecydowanie, szczerze. my rano, bo my przyjechaliśmy w nocy tutaj. Rano po prostu się obudziliśmy, jak to zobaczyliśmy, no to wow. Aż mieliśmy na 2 noce, No i mówimy nie, słuchajcie, zostajemy jeszcze jedną. No i słuchajcie, ocean jest taki cieplutki, więc No. naprawdę warto się tutaj właśnie wykąpać, bo 26 stopni woda ma. Także naprawdę, no, porównując z naszym Bałtykiem. A, to nawet nie ma co porównywać. Tak, mój mąż ma Tak. doświadczenie. Szczerze, ja w Bałtyku z 10 lat nie byłem, jak nie więcej nawet. My byliśmy raz, No nie, to po prostu jakby weszedł do wody i tak jak weszedł szybko, tak wyszedł. Tak, Mówi, tak. nie. Za No ale to zimno, nie dość, że no. zimna woda, to jeszcze nieraz co każdy sezon, albo co drugi jeszcze jakaś sinica, albo coś w ogóle, że się nie da do tej wody wejść i się jedzie na tą plażę i parawan koło parawanu Tak, po prostu i się nawet przejść nie da. Kenia ma właśnie ten urok, że czy w sezon, czy po sezonie naprawdę tutaj warto przyjechać, nie? No teraz jest sezon deszczowy, a mamy 3 dni słońca. No padało wczoraj rano, ale co z tego, jak później słońce cały dzień było. Tak, więc no z tym deszczem to jest też tak różnie, nie? Bo to jest tak, że może padać na przykład przez kilka godzin albo na przykład przez jeden dzień, ale już na drugi dzień już wstaje się, słońce piękne jest w zenicie, więc naprawdę warto, poza sezonem i w sezonie. No, To pora deszczowa. no, Jak jedziesz na safari, tak. wszystko jest Zielono, Wszystko tak, zielone, jest tak? No bo pięknie później, zielono. a właśnie podobno jak jest... bardzo piękne, jak właśnie cało jak widać. Droga jest czerwona Tak, i trawa zielona. tak, no. Beautiful. No tak, tym tak. bardziej, że było bardzo sucho. Dobra, a powiedz mi 2 sprawy jeszcze, takie bardzo ważne. Z wizami. Jak ktoś chciałby tutaj przyjechać to tak na przykład na parę miesięcy, jest po prostu... Bo ile się dostaje tutaj na jednorazowej wizie? 3 miesiące są, czy miesiąc? 6 miesięcy. 6 miesięcy jednorazowo, no to widzicie, jeśli ktoś chce dłuższy pobyt, to może na 6 miesięcy sobie przyjechać. Powiem tak, na chwilę obecną wizę trzeba sobie załatwić online. Tak, no tak jak my załatwiliśmy, ale Tak. to jest parę godzin dostaliśmy. ją. Dokładnie tak, więc szybciutko można tą wizę otrzymać. Kiedyś było troszeczkę łatwiej, bo przyjeżdżało się do Kenii, od razu na lotnisku, Na lotnisku, tą wizę tak, można no. było otrzymać. W tym momencie trzeba to zrobić online, ale naprawdę bardzo sprytnie można to sobie wszystko załatwić i tak jak tutaj No. w przeciągu kilku godzin można tą wizę otrzymać. I praktycznie wiza jest liczona od momentu wjazdu do Kenii, więc można sobie ją zrobić troszeczkę Dużo wcześniej, wcześniej. bo jest różnie, bo były na przykład osoby, które robiły sobie na przykład kilka dni przed i po prostu było takie ryzyko, że nie otrzymały tej wizy na czas. Jest różnie, więc lepiej nie ryzykować. Jeżeli ktoś ma możliwość zrobienia sobie wizy wcześniej, to sugerujemy, żeby zrobić na przykład 2 tygodnie przed samym wyjazdem. no. Ale też nie ma czego się na przykład tutaj obawiać i zrobić sobie tą wizę na przykład z dnia na dzień, bo też jest możliwość, że można tą wizę otrzymać. Więc od momentu wjazdu do Kenii wtedy tą wizę się otrzymuje i jest ona ważna na 6 miesięcy. Wiza ile? $50 chyba płaciliśmy, 52, tak? $52, tak, Dokładnie, tak. no.
Dobra, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bezpieczeństwo tutaj, bo czytaliśmy na internecie ogólnie, że Kenia to jest jeden z bardziej bezpiecznych krajów w całej Afryce. Oczywiście Kenia, no i pewnie i Tanzania, no bo to jednak jest mocno turystyczne. Ale tak jak tutaj na miejscu żyjecie, jak uważasz? Zapytamy się tutaj najbardziej doświadczonej osoby, Okej. która... Tak. No, tak ogólnie Kenia jest bardzo bezpieczna. Tak. Ale jak każdego kraju albo miasta są takie dzielnice, gdzie nie wychodzimy się w nocy albo takie rzeczy. A tak ogólnie Kenijczycy są bardzo miłe i bardzo dbają tutaj o turystów właśnie. Żeby nie mówili, że jest niebezpieczne, żeby każdy chciał przyjeżdżać, no, ale tak? to widać, jak nawet wy się podróżowaliście tutaj Tak. trochę, to widzieliście. To jest policja, to jak jedziesz do galerii, sprawdzą. Jest bardzo, tak ogólnie spróbują zrobić. też zwróciliście uwagę jadąc na przykład tutaj, że jest dużo na przykład takich patroli, że stoi policja, sprawdza, kontroluje i właśnie to, żeby tutaj turyści czuli się bezpiecznie, że jest jednak ktoś, że w jakiejkolwiek sytuacji jest ktoś, kto praktycznie jest zawsze gdzieś tam w pobliżu, że może pomóc. Nie można się zatrzymać, poprosić o pomoc, więc... No właśnie jest słyszeliśmy bezpiecznie. wczoraj też, że na przykład w takim Diani wyjść w nocy to dla turysty jest całkiem spoko, ale na przykład już tutaj w Bombasie Jest różnie. to już może być różnie, że po prostu nawet te ćpuny to co po nocy chodzą albo jacyś, nie wiem, no bezdomni, wiadomo, nieraz bieda ludzi do różnych rzeczy zmusza i tak dalej, że mogliby ale że ogólnie nie Ja jest tak. powiem Wam, tak jak tutaj mój mąż Sofian wspomniał, to jest tak samo jak u nas na przykład w Polsce. Są dzielnice, gdzie na przykład nie wiadomo. wychodzimy wieczorem i na przykład nie wychodzimy w pojedynkę. I to jest tak samo tutaj, więc jeżeli na przykład wieczorami gdzieś chce skorzystać z jakiejś dyskoteki fajnej czy fajnej restauracji, to też jest fajnie na przykład w jakiejś grupce sobie wyjść, Tak, nie? tak, tak. Albo na przykład zamówić sobie taksówkę z hotelu, gdzie bezpiecznie ta taksówka zawiezie Was do tej restauracji, poczeka i Was potem z powrotem zawiezie do hotelu, więc ja myślę, że na to trzeba też zwrócić uwagę, ale ogólnie jest bardzo bezpiecznie, tylko po prostu trzeba Trzeba uważać, co się robi najważniej. Tak, uważać. A myślisz, że jako kobieta teraz, myślisz, że na przykład jakby jakieś samotnie podróżujące kobiety chciały przyjeżdżać sobie do Kenii, to jest jak najbardziej spoko, nie mają się tak czego obawiać, na przykład, że chłopaki będą coś tak za bardzo nachalni albo coś takiego? Jak uważasz? Ja myślę, że jest naprawdę bardzo Jest spoko, bezpieczny. tak? Wiesz, no wychodząc na plażę, no to zawsze ktoś może tam podejść, zapytać, ale to nie jest na jakieś tam, żeby kogoś tutaj, nie wiem, przekroczy tą barierę. zaatakować, tak, żeby przekroczyć właśnie jakąś tam, nie, margines jakiś Tak. czegoś, więc ja myślę, że jest bardzo bezpiecznie. Po prostu trzeba po prostu być uważnym, wychodząc na plażę, nie afiszować się na przykład jakąś tam biżuterią czy czymkolwiek, żeby zachęcić, ale to bo w wielu wiadomo, krajach to jest, tak to jest, jest wszędzie, no. to nie tylko tutaj. Jasne, że tak. Ogólnie to powiem szczerze, jest bardzo bezpiecznie pod tym względem, także zapraszamy. Tak. Powiedz mi jeszcze, ostatnie pytanie, już nie męczę. Powiedz mi, jak przyjeżdża się do Kenii, co jest takie must see, że ktoś musi zobaczyć podczas przyjazdu Safari. tutaj? Safari to jest numer jeden, obowiązkowo. oczywiście. To się przyjeżdża do Kenii To na się safari. przyjeżdża, słuchajcie, na pewno safari, na pewno plaża. Ale ile safari, podpowiedzcie. Słuchajcie, No, każde jest inne w sumie, jeżeli nie? ktoś przyjeżdża na przykład na taki tygodniowy wyjazd, no to 2-3 dni safari to jest the must. Tak. Czyli taki na przykład dwudniowy wyjazd do Savo. Savo East to jest park narodowy, więc sugeruję właśnie coś takiego. Albo jakiś rezerwat blisko wybrzeża sobie wybrać, który tutaj jest słynny rezerwat Taita Hills nazywa się, ze słynnym noclegiem w hotelu Salt Lake. To jest taki hotel wybudowany na takich palach, na takie domki, więc... To jeszcze zrobimy. tak. Ale nie tym razem, ale na pewno. Jeżeli 3-dniowe wyjazdy, to zdecydowanie Amboseli z widokiem na górę Kilimandżaro. Jeżeli ktoś przyjeżdża na 2 tygodnie na przykład, no to może sobie podzielić. My robimy na przykład takie wyjazdy 7+7, czyli na przykład 7 dni safari, 7 dni odpoczynku. No więc naprawdę można tutaj dużo sobie pokombinować, jeżeli chodzi. No ale safari to na pierwszym miejscu. Jakieś fajne objazdówki, jakieś wodne safari. A czy to prawda, że Masai Mara to jest najładniejsze safari, najlepsze safari w całej Afryce? Okej. Każdego park Każdy, no. Ma swój urok. Aha, czyli nie można powiedzieć, który jest najlepszy. Nie tylko safari najlepsze, no. Bo każdego park ma swój urok. Chyba ty lubisz jechać blisko do zwierzęta. Tak. Bo Masai Mara ma to, bo to dużo drogi są tam. Tak. Ale na krajobrazy
i zwierzęta. To są inne, ja Ci powiem, to jest dużo. To nawet jest park, kto się nazywa Samburu. To jest na równik północ, około 50 km za równik z górą Kenią na Tak. północ. Tam to krajobraz jest bardzo piękny. Niesamowita. Tam są źródła, gdzie możecie pływać między sawana. No to jest depends, w Tak, zależności no. o jaki sposób mówicie, to jest najlepszy park. Nie. No właśnie, Ja mam czyli wrażenie, że w Kenii każdy park ma co innego do zaoferowania pod względem krajobrazu i zwierząt. Więc No, na dlatego ludzie wracają. Bardzo dużo turystów wraca na przykład do Kenii, bo jest im za mało. Przyjadą, zobaczą jeden park, chcą zobaczyć drugi, więc mamy na przykład... Ale jest jedna rzecz, ci powiem. Bo na przykład my się zrobiliśmy z moją żoną teraz safari w Dubaju. tak. To jest na pustyni. Ja Ci powiem, za pół godziny my się nudziliśmy. No tak, Bo to bo jedziesz do tylko góry. piasek, nie? Ale Tak. tutaj jak jesteśmy na sezon, nawet jak wracamy codziennie do Cabo, nie nudzimy się. A wiesz dlaczego? Bo to jest natura. Co innego jest za każdym Codziennie razem. zobaczymy coś nowego. Tak. Okay? Od tego nie mogę Ci mówić, Masai Co Mara jest jest najlepsze. najlepsze. Nie. No. No Masai Mara jest zaliczane do 7 Ale jest świata, piękny więc park. na pewno Naprawdę jest piękny. jest warto. Ale w zależności, jak ktoś lubi krajobrazy, na przykład to Cabo West też. Tak. To jest piękny, jest jak jesteście z bajką tam Cabo West. To No. są to góry zielone, jest no w zależności, naprawdę. Tak. Ja Wam powiem jeszcze taką rzecz, że zazwyczaj klienci się mnie zapytują: o Pani Iwono, Pani jeździ ciągle co drugi dzień, chyba Pani jest nudno, ma Pani dość. Ja nie mam dość. Ja No po i to prostu jest czekam, to. ja kończę jedno safari, ja już mam tą energię, żeby ruszyć na następne, bo wjeżdżam do tego samego parku chyba, nie wiem, 1000 raz. No. Ale co innego można uchwycić, nie? Tą piękną zieleń, tą sawannę, piękne zwierzęta w różnych sytuacjach, więc no Kenia jest po prostu to miejsce na To ziemi, tak, gdzie dobra, to dostałem- warto. Dostałem Warto. dobrą odpowiedź. Moje osobiste, jak moja opinia, Tak. Masai Mara, dlaczego dużo ludzi lubią Masai Mara? Bo Masai Mara, to mają plus w Masai Mara, to jest główną drogą, za to główną drogą jest jeszcze 20 dróg. Tak, Możecie tak. wjechać Wszędzie. Bardzo blisko tak, można tak. dojechać. zwierzęta. Tak, To jest zwierzę. bardzo plus w No. Masai Mara. Jak jedziemy na przykład do Amboseli albo Cabo West, to są parki, Wyznaczone drogi. to jest jedną główną drogą. Jak masz szczęście, jak spotkasz zwierzęta Zobacz- blisko do drogi, tak. to jest to. Jak jest daleko, to możecie oglądać z Ale lornetą. słuchajcie, nawet jak się nie zobaczy tyle zwierząt, ile się oczekuje, no to samo to, że jest się na sawannie, te krajobrazy, już jest coś, nie? tak. I jeżeli ma się, powiedzmy, fajnego przewodnika, fajnego kierowcę, to zawsze można coś porozmawiać, dowiedzieć się o Kenii, dowiedzieć się o ludziach, o obyczajach, o kulturze, więc zawsze coś na plus się z takiego wyjazdu wyniesie. To jest to. Dobra, dziękujemy bardzo. I my Dziękuję również za dziękujemy spotkanie, pięknie, za rozmowę. dziękujemy. Tak Wam może troszeczkę tylko naświetlimy, że prawdopodobnie, dobra, 50 na 50, ale prawdopodobnie będziemy się częściej spotykać, ponieważ będziemy chcieli zorganizować wspólne wyjazdy do Kenii. Prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, ale miejcie to Ale na już uwadze. zachęcamy. Już zachęcamy. Ale Także jak ktoś się wybiera, to już się nie odzywa tak, teraz. jak ktoś już będzie miał ochotę, to Wcześniej. prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy organizować, także możemy Wam o tym powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Oczywiście na dole Wam zostawimy link do agencji turystycznej, żebyście mogli, do biura podróży, które tutaj właśnie mają. Tyle. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy.